Dzień dobry moi drodzy, zobaczcie, wielu z Was pyta się mnie o stację pogodową, jaką używam, jakiej stacji pogodowej używać do turbiny. Takie coś mi przysłano z tej firmy, firma Vevor. Przysłała mi stację pogodową do testów, tak żebym sprawdził jak działa. Test będzie oczywiście miarodajny z tym, co będzie tutaj się znajdowało w środku. Tak widzimy jak to działa, jak to się ma do rzeczywistości. Jest to bardzo podobna stacja do tej, którą ja posiadam, bardziej rozbudowana i teraz te stacje trochę staniały, więc myślę, że warto się zaopatrzyć w coś takiego, jeżeli chcecie sprawdzić swoje warunki pogodowe. Zajmijmy się rozpakowywaniem. No dobra, rozetniemy pudełeczko. Stacja jest dosyć dobrze zapakowana, jak większość tych produktów. Tak to wygląda, jest wyprofilowany karton w środku. Próbuję to wyciągnąć. Opakowanie sobie darujemy. No i teraz co mamy? Mamy instrukcję obsługi. Dosyć obszerna. Sprawdźmy, czy ma jakieś języki oprócz angielskiego. To jest instrukcja w języku angielskim. To jest instrukcja w języku niemieckim. To jest instrukcja prawdopodobnie w języku jakimś kolejnym. Polskiego oczywiście nie ma. Szybka instalacja. Instrukcja jak poskładać to do kupy. Dodatkowo mamy oczywiście uchwyt. Taki uchwyt ładny. Kolejna rzecz. Kolejna część uchwytu. Ona będzie tutaj się składała z wielu takich podobnych do siebie uchwytów. Słuchajcie. Cała stacja pogody. Dosyć rozbudowana, tak jak widzicie. Także jest to, trzeba przyznać, dosyć ciekawe. Jest bateria słoneczna, co jest bardzo fajną opcją z racji tego, że biorąc pod uwagę doświadczenie z moją stacją pogodową, którą posiadam, nigdy nie ładowałem baterii, ani nie wymieniałem w niej, cały czas to trzyma i chodzi, więc ta bateria słoneczna naprawdę dużo daje. Jest oczywiście punkt tutaj do pomiaru wycentrowania tego, żeby to było w poziomie. I tak jak widzicie, pomiar deszczu także tutaj będzie. No, tu jest kierunek wiatru i prędkość wiatru oczywiście. Funkcje ta stacja powinna spełnić, które są potrzebne. Oczywiście jest kolejna część. Jest oczywiście wskaźnik kierunku wiatru oraz prędkościomierz. To jest zasilacz do stacji bazowej, którą umieścicie sobie w domu. Jest komplet śrub oraz śrubokręt trójkątny, zobaczcie. Krzyżak jako śrubokręt zwykły. Kolejną rzeczą jest kolejny uchwyt do montażu. Tutaj jakaś pokrywka prawdopodobnie. I najważniejsze też, druga część najważniejsza, czyli cała stacja pogody, którą umieszczamy sobie w domu, słuchajcie. Wygląda bardzo ładnie, estetycznie, dobrze jest wykończona. Ma dodatkowo, tak jak widać, nóżki, żeby to postawić sobie gdzieś. Zabezpieczony ekran jest folią. Wiadomo, można też powiesić to na ścianie, tak jak tutaj widzicie, jest uchwyt. I jest zasilanie dodatkowo na 3 baterie typu AAA, 1,5 V. 3 sztuki wchodzą do środka w celu zasilania w razie jakby zanikło nam napięcie z zasilacza. Model tego jest, tak jak widzicie, i jakim napięciem jest zasilany. Także taka fajna stacja. Dobra, słuchajcie, tak wygląda produkt złożony już. Jest całkiem ładna. No, nie jest mała. Widzicie, podstawowe rzeczy na pewno idzie bez żadnego problemu złożyć. Na pewno Wam śrubek nie zabraknie, bo tutaj zostaje jeszcze jakaś reszta. One mogą być zamontowane oczywiście w te uchwyty tutaj, jeżeli to będziecie montować do powierzchni, na przykład w tym momencie, bądź do ściany tutaj, czy na podstawie tych uchwytów będziecie skręcać sobie, czy do ściany, czy używając tego uchwytu. Wszystko zależy od Was. W montażu jest sposobów kilka, także na pewno sobie z tym poradzicie. Zobaczcie, stojąc na biurku, to już jest ładnie wypoziomowane. Wszystko chodzi naprawdę delikatnie. Teraz tak, zastanawiałem się, do czego jest ten śrubokręt kątowy. Ja on tak naprawdę jest, słuchajcie, po to, żeby przykręcić tutaj tą śrubę, bo z drugiej strony wkładacie sobie nakrętkę. To jest do regulacji kąta nachylenia panela słonecznego i tutaj zobaczcie, tym bez problemu sobie dochodzicie. A jeżeli chodzi o ten drugi śrubokręt, to tutaj niestety nie ma tego jak zrobić z kąta ewentualnie, ale jest to bardzo niekomfortowe i nie gwarantuje dokręcenia pełnego, więc producent zaopatrzył
stację właśnie w taki mały śrubokręt, taki pierdół, ale się przydaje. A jeszcze zaraz Wam pokażę to tutaj. To jest montowane przez skręcenie, to jest cały lejek po prostu do tego deszczu, który spływa. Stacja prawdopodobnie mierzy poziom deszczu na podstawie przechyłów tego urządzenia tutaj. Montaż też jest bardzo fajny, jest na zatrzaski, także wkładacie sobie po prostu to i zakręcacie w prawo i już powinno być ok. Jeszcze jedną rzecz muszę Wam pokazać. Dobra, słuchajcie, to wygląda tak. Tutaj macie śrubki montażowe, które dokręcicie sobie oczywiście tym wkrętakiem. Jedną ważną rzeczą jest podłączyć akumulator, który znajduje się tutaj. Ta stacja zaopatrzona w akumulator. Nie możecie odkręcić tej śrubki za mocno, tutaj, która jest, bo ona Wam po prostu wypadnie. Ona jest tak zrobiona, że ona się wkręca do pewnego momentu. Zobaczcie. Jeszcze nie trzyma, ale jak przekręcę ją jeszcze z 2 razy, to już załapała. Odkręcajcie to z wyczuciem, aż poczujecie, że się klapka otwiera. Wtedy nie ma możliwości, żeby ta śrubka wypadła, bo ona tutaj też ma jakiś gwint delikatny i trzyma. Jeżeli wykręcicie ją całą, a nie daj Boże będziecie mieli tą stację już zamontowaną, to w tym układzie to jest do góry nogami, więc ta śrubka Wam po prostu spadnie gdzieś na trawę, na dwór czy gdziekolwiek będziecie i będzie trzeba szukać śrubki zastępczej. W środku znajduje się akumulatorek. Akumulator, zobaczcie, jest pojemność jakaś, tak, 2000 prawdopodobnie mAh. W zupełności powinien wystarczyć tutaj, żeby tą współpracy z tą baterią słoneczną, z tym ogniwem słonecznym na dosyć długi okres czasu podciągnąć. Pamiętajcie, żeby podpiąć te 2 kabelki ze sobą, bo inaczej ta bateria nie będzie działała świadomo. Tak jak Wam wspominałem na początku, jest to ruchomy uchwyt, zobaczcie. Chodzi dosyć ciężko, ja tych śrub praktycznie jeszcze nie dokręciłem, a już bardzo ładnie chodzi, więc pamiętajcie, jeżeli będziecie montować sobie to na jakimś dachu czy gdzieś, te śrubki, zobaczcie, one są delikatnie tylko dokręcone. One już stawia dosyć duży opór, więc w momencie, gdy je dokręcicie na maksa, to praktycznie niemożliwe jest do przesunięcia, więc będzie na pewno wytrzymywać dosyć spore wiatry. Nie ma obawy o to, że to będzie Wam się wykrzywiać. Te śrubki naprawdę robią robotę, ściskają to całe łożysko tutaj, więc nie powinno być z tym żadnego problemu. Montaż tego tak samo na przestrzał śrubki są tutaj 2 i tutaj macie 2 nakrętki pod spodem, które po prostu dokręcacie sobie od przedniej strony. Nakrętki trzymają się w tych gniazdach tutaj wyprofilowanych, więc też nie ma problemu, nie trzeba tego przytrzymywać, fajnie się wszystko dokręca. No dobra, teraz idę to zamontować i odpalimy sobie wyświetlacz. Zobaczcie, stacja zamontowana. Jak widzicie, jest noc, właściwie nie noc, ale dosyć późna godzina, już słońca nie ma. Na obecną chwilę zamontowałem ją tutaj testowo tylko i wyłącznie. Ukierunkowana jest tak, jak być powinna. Ramię, które wskazuje północ, jest oczywiście na północ. Domyślnie ta stacja wyląduje tam zamiast tamtej drugiej, która jest tam u góry. No ale to jest tylko i wyłącznie do testu. Zobaczymy, jak się będzie sprawowała. Pamiętajcie także, żeby ściągnąć tą folię ochronną z tego ogniwa słonecznego. Tak jak widzicie, nawet tutaj jest napisana informacja, że zanim ściągniecie, to musicie oczywiście podłączyć tą baterię, żebyście nie zapomnieli, ściągnąć folię, ukierunkować to pod odpowiednim kątem. Wyświetlacz. Zdejmiemy folię. Folię ochronną, odłożę ją ładnie. Także ma już jakieś oznaczenia, tak jak widzicie. Sprawdzimy teraz, jak po montażu baterii to będzie wyglądało. Zaopatrzyłem się w 3 bateryjki, także zaraz je tutaj zainstalujemy. Jakaś informacja jest też na klapce baterii. Czyli napisane jest, że baterie tylko i wyłącznie zasilają ekran w razie utraty, ale jeżeli chodzi o moduł Wi-Fi, to musi być zasilony tak czy inaczej z zasilacza. A oto i on. Także zaraz go podłączymy i zobaczymy, co nam tutaj się pokaże. Przewód ma około 1,5 metra, także dosyć długi jest, także nie będzie problemu, żeby gdzieś go dalej umieścić. Tu jest jakiś dotyk, także można sobie podświetlić ekran. Dobra, szukamy tego gniazda. Złącze jest tutaj do zasilacza, tak jak widać. No i mamy to. Zobaczmy, sygnał Wi-Fi się pojawił. Tak jak było napisane, że baterie nie zasilają modułu Wi-Fi, czyli te wskazania, które tutaj są, prędkości wiatru i całej reszty, mogą być błędne, jakieś zapamiętane ostatnio. O, tak jak widać, się zmieniły. I tutaj mamy temperatura,
wilgotność pewnie na zewnątrz. Tu jest temperatura w środku i wilgotność w środku. Tak dla porównania temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Ona się oczywiście, ta stacja jeszcze prawdopodobnie aklimatyzuje. Zobaczcie, bardzo podobne wskazania. Widzicie 40%. Ja tu trzymam ręką za ten czujnik prawdopodobnie. Tutaj z boku, tak jak widzicie, są kratki, które odpowiadają za prawdopodobnie wchłanianie tego powietrza i mierzenie. Więc poczekamy chwilę, postawię sobie tutaj. Także tak mamy. Temperatura jest dokładnie taka sama, a wilgotność pewnie zaraz się ustabilizuje. Tak jak widzicie, tutaj jest 0,6, u mnie jest 1,2, tylko że u mnie też wolno się to odczytuje strasznie do tej małej stacji. Ta ma znacznie szybszy odczyt, ta stacja tutaj z Vevora. Ta moja to jest jakiś no-name też kupiony przez AliExpress. Także tak to wygląda. 1,2, 1,9, 1,7 to są porywy, to jest stały wiatr, tak można by to było określić. Jeżeli chodzi o tą stację, to ma tylko i wyłącznie 1,9, tylko to jest kilometra na godzinę. Też ciekawe, czy da się to ustawić jakoś. Dobra, już wszystko wiem, zobaczcie. Jeżeli chodzi o wskazania temperatury, zobaczcie, są praktycznie takie same. Wilgotność na zewnątrz jest też taka sama. Co ta stacja jeszcze fajnego pokazuje? Pokazuje to oczywiście temperaturę wewnętrzną. Tak jak widzicie, temperatura 23, wilgotność jest praktycznie prawie taka sama. Jeżeli chodzi o opady deszczu, pokazuje tutaj wskaźnik jest i ciśnienie. Tylko teraz ona jeszcze oprócz tego ma te przyciski tutaj, to są przyciski dotykowe oczywiście. Teraz jeżeli chcecie sobie zmierzyć promieniowanie, na przykład UV, to macie tutaj. Tutaj macie poziom światła, także bardzo fajnie stacja pokazuje także wskazania promieniowania i naświetlenia słońca. I liczę na to, że ta stacja będzie miała możliwość synchronizacji z Home Assistantem. Będę to sprawdzał oczywiście. Dzięki temu będziemy mogli integrować na przykład sobie różne inne parametry odnośnie naszej całej automatyzacji. Odnośnie tej automatyzacji, którą robię sobie do całego mojego Home Assistanta. Także bardzo fajna sprawa. Wskazania z tego. Dobra, i teraz tak jak widzicie, mamy wyświetlone tutaj prędkość wiatru w kilometrach na godzinę. Oczywiście przyciski pozwalają na zmianę tych parametrów. Trzeba to zrobić prawdopodobnie dłużej trzymając. Kilka sekund przytrzymacie i wtedy się włącza Wam właśnie całe ustawienia. Tutaj możecie sobie poustawiać wszystkie parametry, strefy. Ustawiacie sobie wskaźnik temperatury, czy to ma być stopni Celsjusza, czy coś innego. Czy tutaj mają być hektopaskale, czy na przykład inne do wyboru miligramy subkartensi. Tutaj czy światło ma być mierzone w luksach. Oczywiście przyciskami plus i minus zmieniacie. Tutaj są na środku oznaczone plus i minus. Tutaj są na przykład, widzicie, różne jednostki do wyboru. Następnie poziom deszczu w milimetrach albo w calach. No i teraz mamy to, co nas interesuje także, czyli prędkość wiatru. W tej chwili jest w kilometrach na godzinę, ale można to zmienić sobie, słuchajcie, mile na godzinę i tak dalej, i tak dalej. My szukamy metrów na sekundę. Po czym wychodzi to z powrotem do głównych wskazań. No i zobaczcie, prędkość wiatru, ta stacja jest troszkę niżej niż tamta, więc może być troszkę mniejsza prędkość wiatru. Tak jak widzicie, teraz wskazania są praktycznie takie same. No tak jak widać teraz dokładnie. Czyli stacja pogodowa działa dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o prędkość wiatru jak ta, aczkolwiek ma multum więcej funkcji, które można, mam nadzieję, oczywiście wykorzystać w Home Assistancie, który będzie mógł obsługiwać te wartości. Także tak to się prezentuje. Oczywiście podświetlenie można sobie regulować. Czas prawdopodobnie myślę, że będzie do ustawienia. W każdym razie alarmy tak samo tutaj można ustawiać sobie. Zobaczcie, są poustawione wartości alarmowe. Wartości maksymalne, minimalne, to też wszystko w ustawieniach pewnie możecie zrobić sobie. Wybór kanału do transmisji. Tu możecie sprawdzić sobie wskazania dzienne opadów deszczu, miesięczne, totalne. To już jest fajna sprawa. Mam nadzieję, że przez aplikację, jeżeli takowa jest, zaraz będziemy sprawdzać, będzie można te wszystkie parametry wyciągnąć w czasie oczywiście. Samo tutaj jest temperatura, zobaczcie. Oczywiście wskazań za dużo nie ma, bo dopiero uruchomiłem tą stację. Ale wygląda naprawdę przyzwoicie. No dobra, zobaczcie, udało mi się już coś tutaj zdziałać z tą stacją pogodową. Macie teraz już godzinę prawidłową
i cała reszta, wszystko się synchronizuje. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. A więc, żeby przede wszystkim pierwsze, co musimy zrobić, to połączyć stację naszą, czyli tą tutaj pogodową, z naszym routerem, tak, żeby ona mogła za pomocą internetu, który mamy w domu, wysyłać dane do serwisów pogodowych, którymi możemy się posłużyć, żeby odczytać dane historyczne i całą resztę, bo nie ma jakiejś dedykowanej aplikacji do tego, z tego co widziałem, także działa to na tej samej zasadzie, co ta druga moja stacja, no ale daje to pewną możliwość już odczytu danych. Pierwsze co robimy, to łączymy się z internetem. Żeby to zrobić, musimy stację pogodową naszą wprowadzić w stan punktu dostępowego internetu. Żeby to zrobić, naciskamy przycisk Baro i przytrzymujemy chwilę. I ona w tym momencie access point tworzy, czyli punkt dostępowy, do którego my się musimy podłączyć. Łączymy się oczywiście za pomocą takiego telefonu bądź komputera, jak tam Wam wygodnie oczywiście, i to zadziała w jeden sposób i zadziała to w sposób drugi. Przede wszystkim musimy znaleźć sobie sieć Wi-Fi. I tak, my szukamy sieci Wi-Fi, która będzie nazywana WWS i ta reszta to jest Wasza stacja pogodowa. One mają różne numery, ale to jest akurat ta. One nie są te sieci zabezpieczone, więc klikając łączycie się z access pointem. Wychodzimy sobie z powrotem. Teraz musimy otworzyć przeglądarkę internetową i wprowadzić taki adres 192.168.1.1. No i sobie teraz otworzymy. Otwiera nam się strona ustawień, tak jak widzicie, naszej stacji pogodowej. Ja już tu wprowadziłem kilka danych. Nazwa routera oczywiście, tutaj wyszukujecie z listy swój router. Tutaj jest taka strzałka, którą klikacie i pokazują Wam się Wasze, jeżeli macie więcej, bądź jeden router w domu, no to zaznaczacie sobie ten, z którym macie dostęp do internetu. Tutaj podajecie hasło swojej sieci Wi-Fi. Router w sensie chodzi o sieć Wi-Fi. Tutaj podajecie hasło do swojej sieci Wi-Fi. No i to już powoduje to, że ta stacja się zacznie łączyć z internetem. Ale żeby dodatkowo jeszcze wysyłała dane na stronę, to musimy zrobić kilka innych kroków. Tak jak widzicie, wpisałem w wyszukiwarkę Google Weather Underground i taką stronę musicie sobie otworzyć. Otwiera nam się serwis pogodowy tej strony i teraz musimy sobie założyć konto. Ja już konto mam założone, więc się zaloguję, ale Wy, jeżeli nie macie konta, musicie je sobie założyć. Instrukcja zawiera pełen, bardzo szczegółowy opis założenia tej strony internetowej, sobie tego konta na tej stronie, także tu wszystko jest napisane nawet w tej instrukcji angielskiej. Jest dokładnie podane, co trzeba zrobić, gdzie kliknąć, gdzie przejść i tutaj dodajecie nowe urządzenie. Wpisujecie wszystkie swoje dane, które tam są potrzebne, czyli nazwę Waszej stacji, jeżeli chcecie. Tutaj możecie zostawić to, co tam już się Wam podświetli. Tutaj będzie trzeba wybrać lokalizację jeszcze, wybierzecie sobie ją ręcznie. Jak przeczytacie tą instrukcję, nawet jeżeli to jest po angielsku, bardzo jest intuicyjna, także nie ma z tym problemu. Jedyne, co musicie zrobić, założyć konto po prostu sobie w jednym z serwisów. Jednym z nich jest Weather Underground i tutaj się zalogować. Po zalogowaniu do serwisu, widzicie, klikacie sobie te 3 kreseczki u góry i macie mój profil, ustawienia i całą resztę. Tutaj wchodzicie sobie w mój profil i macie moje stacje pogodowe. Tutaj oczywiście ja już mam 2 stacje pogodowe, jedną i drugą, ale Wy po prostu robicie sobie dodaj nową stację. No jak dodacie sobie nową stację, tutaj możecie sobie wybrać urządzenie, wybieracie inne, robicie dalej. Tutaj wpisujecie adres manualnie, no i po prostu klikacie sobie i robicie dalej. Tutaj widzicie, podajecie swoją nazwę stacji, następnie tutaj zostawiacie to bez zmian, tu zostawiacie bez zmian, tutaj możecie zaznaczyć sobie, że chcecie na maila dostawać powiadomienia, jeżeli chcecie i dalej. I teraz możecie przejść do swoich urządzeń i jest tutaj u góry się stacja wyświetla. Ta stacja to już jest tylko taki dodatek, bo ja już tą stację dodałem sobie tutaj. W każdym razie stacja, którą dodałem, to jest tutaj. Tu jest jej skrócona nazwa i kod, którego nie widzicie. Kod ten i ta nazwa musi zostać skopiowana i to musi być wklejone właśnie w dane do tego access point. Pamiętajcie, tutaj jest Wasz ID i klucz. To musicie stąd po prostu skopiować. Czyli kopiujecie sobie ID, kopiujecie sobie klucz i przechodzimy w takim układzie do access pointa. Access point znowu się przełączył, więc musimy wybrać inną sieć, czyli sieć access pointa. Dobra, jak już jesteśmy w access poincie, to oczywiście mamy tak, router i hasło. I teraz tak, tutaj ID station to wpisujemy to ID z strony.
Tutaj Station Key wpisujemy ten klucz, który tam był i zaznaczamy ten kwadracik. Oczywiście drugi serwis, który także jest obsługiwany, jest tutaj i robimy to alternatywnie. W instrukcji obsługi dokładnie można wszystko napisać. Strefę czasową i robicie akceptuj. W momencie, gdy robicie akceptuj, zobaczcie, dostajecie potwierdzenie, że stacja potwierdziła dane i stacja pokazuje się Wam już na tej zasadzie. No dobra, i teraz dwie sprawy. Jeżeli udało Wam się przejść przez wszystkie te wyżej wymienione kroki i zalogować się na swoim koncie, zobaczycie stację w kolorze zielonym, klikacie na stację i macie podgląd tak naprawdę do wszystkich funkcji, które posiada Wasza stacja pogodowa. I to się tyczy nie tylko tej stacji, ale również innych, które komunikują się z tym serwisem. Zasada działania tego jest w zasadzie wszędzie taka sama. Oprócz tego, że macie tutaj podgląd, to macie ten podgląd oczywiście jeszcze w Home Assistancie. Zobaczcie. Udało mi się zrobić już integrację, która sczytuje wszystkie dane ze stacji pogodowej do Home Assistanta. Na przykład, jeżeli chcecie zobaczyć sobie temperaturę, widzicie, jest temperatura. Jeżeli chcecie sprawdzić sobie poziom mocy, jaka na przykład dzisiaj występowała, nasłonecznienia, bo ta stacja, którą tutaj posiadam, od firmy Vevor, posiada także czujnik naświetlenia, słońca, radiacji, zwał jak chciał. No i dzięki temu mogę sobie sprawdzić, jaka była moc dzisiaj słońca i w których godzinach jak to wyglądało. Oprócz tego możemy sprawdzić sobie także wiatr. Prędkość wiatru, zobaczcie, jest taka i można sobie sprawdzać w interwale czasowym, oczywiście większym. Ja na razie nie mam interwału czasowego, bo dopiero pierwszy dzień to chodziło, ale także to jest tylko i wyłącznie spis tego, co dzisiaj się działo. Ale tak właśnie tutaj już możliwa jest integracja tej stacji. Pokażę Wam, jak zrobić taką integrację w jednym z kolejnych materiałów również. I będziecie mogli sobie zintegrować takie stacje pogodowe z Home Assistantem. Dzięki temu będziecie mogli mieć więcej parametrów, będziecie mogli, bo to są encje wszystko, więc możecie do tych encji ustawiać sobie różnego rodzaju automatyzacje, tak? Czyli jeżeli wiatr osiągnie jakąś konkretną prędkość, nie wiem, metrów na sekundę, to może Wam Home Assistant uruchomić coś konkretnego, czy hamulec, czy cokolwiek innego. Tak samo jest ze słońcem. Jeżeli słońca będziecie mieli dużo na metr kwadratowy i zrobicie sobie automatyzację, która będzie Wam dodatkowe obciążenia włączać, no multum możliwości. Nie będę przedłużał, bo to opowiem Wam oczywiście w przyszłym odcinku. Jedna jest jeszcze istotna rzecz. Stacja pogodowa odświeża się w interwale 5 minut. To jest darmowy oczywiście, darmowe konto. Prawdopodobnie istnieje możliwość założenia płatnego konta, czy wykupienia subskrypcji, ale nie widziałem gdzie. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, jak to zrobić. To jest dosyć śmieszne, bo nie widzę tam możliwości na tej stronie wykupić subskrypcji sobie. Jeżeli taka opcja jest, żeby interwał czasowy był mniejszy niż te 5 minut. Oczywiście strona Weather Underground oferuje Wam udostępnienie tego klucza API, dzięki któremu możecie sczytywać sobie tutaj dane na stronie Weather Cloud. Nie widziałem tego, to jest ten drugi serwis, który obsługuje tą stację i tam nie widziałem czegoś takiego, żeby była możliwość integracji tamtej strony, tamtego serwisu z tym Home Assistantem naszym. Weather Underground działa dobrze, synchronizuje się całkiem fajnie. Jest to bardzo proste do wykonania, więc nikt nie będzie miał z tym problemu. Jeżeli kupicie sobie taką stację, na przykład tą, to nie powinno być żadnego problemu z integracją tego w Home Assistancie. Oczywiście pokażę Wam, jak to zrobić w kolejnych odcinkach. A interwał 5 minut, tak jak powiedziałem. Na stronie także są oczywiście dane historyczne, które możecie sobie spisać. Nie wiem, czy da się je ściągnąć, raczej nie. Będzie to tylko i wyłącznie na zasadzie wykresów póki co, ale dane historyczne można ściągnąć w formacie CVC bodajże już z Home Assistanta, także już jest jakaś możliwość. Słuchajcie, polecam Wam tą stację. Na razie testuję ją kilka dni, no właściwie 2 i spisuje się dobrze, naprawdę ma bardzo dużo funkcji, dużo ciekawych rzeczy, także myślę, że warto. Jeżeli chcielibyście, pamiętajcie, wbijajcie w opis, tam będzie więcej informacji, jak kupić, gdzie kupić tą stację. Być może będzie link polecający, zobaczymy, jak wejdziecie w opis i będzie coś takiego, to na pewno będzie dosyć widoczne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, no i pozdrawiam, do następnego odcinka.